Akwarium bez roślin u mnie nie budzi większych emocji. Nie wiem jak u Was, ale u mnie właśnie tak jest. Od razu muszę powiedzieć, że oczywiście są wyjątki, jak czyste, skalne biotopy Malawi czy Tanganiki, gdzie brak roślin jest naturalny i zgodny z charakterem środowiska. Ale większość zbiorników, szczególnie tych tworzonych z myślą o harmonii i równowadze, potrzebuje roślin tak samo jak las potrzebuje drzew. Według mnie właśnie rośliny wyznaczają taki rytm życia w akwarium i budują cały klimat. Ale rośliny, że tak powiem, to taki obusieczny miecz. Naprawdę dużo powstało filmów o tym, że rośliny nie chcą rosnąć. Ale co, jak rosną? I to bardzo szybko? Tu zaczyna się problem, o którym rzadko mówi się głośno. Rośliny potrafią przejąć akwarium szybciej, niż zdążymy zauważyć, że to się dzieje. Jeśli rośliny wyglądają marnie i nie chcą rosnąć, to jest źle. Ale według mnie też jest źle, jeżeli rośliny wymkną się nam spod kontroli. No właśnie, jak uzyskać taki złoty balans między dzikością a ukształtowaniem? Dziś właśnie o tym porozmawiamy w drugim odcinku o aquascapingu. Zanim zaczniemy, wszystkich zachęcam do tego, żeby dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju tego kanału w postaci wspierania Aquascaping TV. Zachęcam też do polubienia tego filmu już teraz, żeby później nie umkło Wam to uwadze. A teraz do meritum. Nie traćmy więcej czasu, zaczynamy. Partnerem kanału jest firma Hobby. Wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. W świecie aquascapingu istnieje pewna zasada, o której często wspominał sensei Takashi Amano. Mawiał następująco: rośliny należy podziwiać, ale trzeba je też kontrolować. Mistrz Amano nigdy nie pozwalał roślinom rosnąć chaotycznie, choć cała aranżacja niekiedy wyglądała naturalnie, jakby nikt nad roślinnością nie panował. Jednak wszystko było pod kontrolą i dokładnie zaplanowane. Jeśli w jego zbiorniku pojawił się mech, to był jedynie tam, gdzie był przewidziany. Jeśli rotala miała stworzyć miękką linię tła, robiła to, ale tylko do momentu, gdy nie zaczęła zagrażać kompozycji. Takashi Amano uwielbiał naturalny wygląd, ale nigdy nie mylił go z nieładem. Natura jedynie miała być inspiracją, a nie usprawiedliwieniem bałaganu. Jeszcze raz o tym powiem. Wprawdzie mieszał kilka odmian roślin w jednym obszarze akwarium i wyglądało to naturalnie chaotycznie, ale to był tak naprawdę ład i przemyślana kompozycja. Zresztą podobne podejście widać u George'a Farmera. I właśnie ten mistrz aquascapingu wielokrotnie powtarzał, że większość akwariów przestaje wyglądać dobrze nie z powodu złego startu, ale przez brak planu późniejszego wzrostu roślin. Początkujący aquascaperzy często dobierają gatunki roślin, patrząc jedynie na to, jak dana roślina wygląda w sklepie. Niekiedy zapominają o tym, że to tylko moment, pojedyncza klatka w historii tej rośliny. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się dopiero wtedy, gdy ta roślina zacznie rosnąć w Twoim akwarium. I to rosnąć tak, jak robi to w naturze, czyli intensywnie, ekspansywnie i w kierunkach, w których często nie przewidujemy. Tu pojawia się kluczowy problem. Wiele roślin akwariowych rośnie w tempie, którego nie jesteśmy w stanie ocenić na pierwszy rzut oka. Dlaczego? To proste. Nawet jeżeli będziemy mieć dany gatunek wcześniej, będzie miała inne warunki w Twoim obecnym akwarium i inaczej już będzie rosnąć. Weźmy chociażby na tapetę hydrofilię polispermę, jedną z najbardziej ekspansywnych roślin łodygowych. W wielu krajach ta roślina uznawana jest za gatunek inwazyjny, ponieważ potrafi podwoić swoją masę w ciągu zaledwie kilku dni. To w naturze.
A wyobraźcie sobie, co jest z tą rośliną w akwarium. Jeśli włożymy tą roślinę do zbiornika bez żadnego planu, w krótkim czasie przerasta całą aranżację i tworzy niekontrolowaną dżunglę. Wspomniany wcześniej George Farmer śmiał się kiedyś i mówił, że hydrofilia jest jak chwast w ogrodzie akwarysty. Piękna, ale wymagająca nieustannego pilnowania. Podobnie zachowuje się Limnophila sessiliflora, która z pozoru wygląda delikatnie, wręcz niepozornie, a potem zaczyna rosnąć jak szalona. Wypuszcza długie, rozgałęzione pędy, które pełzną w stronę światła, zasłaniając inne gatunki roślin i zaburzając cały układ wizualny. Początkujący roślinni akwaryści często myślą, że wygląda lekko, więc będzie łatwa do opanowania. I wielu już właśnie początkujących się przeliczyło, dlatego że potem pojawia się panika, bo limnofila w kilka tygodni potrafi całkowicie przesłonić centralny punkt aranżacji. Jeszcze bardziej zaskakująca jest Riccia fluoritans, czyli po naszemu wgłębka wodna. Sensei Amano uczynił z niej ikonę, wykorzystując ją do tworzenia zielonych poduch, które wyglądają jak fragmenty natury wyjęte prosto ze strumienia. Jednak każdy, kto choć raz spróbował jej użyć, wie jedno. Riccia bez regularnego przycinania potrafi dosłownie odlecieć. I tutaj wszystkich uspokajam, nie byłem inny, wystarczy przespać odpowiedni moment, zapomnieć trochę o przycinaniu i roślina nagle odrywa się od dekoracji. Jeśli nie jest odpowiednio przymocowana, unosi się ku powierzchni, blokuje światło, a potem tworzy na tafli gęsty dywan. Jeżeli szybko nie zrobisz z tym porządku, w akwarium zapanuje półmrok. Wszystkie rośliny będą mega słabo wyglądały, ale Riccia będzie zadowolona. I z naprawdę atrakcyjnej rośliny, pięknej ozdoby akwarium staje się problemem, który potrafi zniszczyć nawet najładniejszą aranżację. Elocharis również potrafi pokazać swoją siłę. To niewinna trawka, której wielu akwarystów używa do tworzenia dywanów. Jednak Felipe Oliveira, znany z bardzo czystych i perfekcyjnych aranżacji, wielokrotnie podkreślał, że Elocharis potrzebuje granic. Felipe Oliveira, niestety już nieżyjący, bardzo znany aquascaper. Ale wracając do tej rośliny, bez fizycznych barier szybko kolonizuje cały przód akwarium, wspina się na kamienie, wchodzi między korzenie, a nawet przenika do stref, które miały pozostać całkowicie otwarte i pozostawione bez roślin. Mistrz Oliveira radził kiedyś, by traktować Elocharis jak żywioł, który musi mieć swoją przestrzeń, ale nigdy nie wolno mu pozwolić, by decydował za nas, gdzie ma rosnąć. Hydrocotyle tripartita, niektórzy na nią mówią Hydrocotyle Japan, działa jeszcze inaczej. Trudno w to uwierzyć, ale ja bym to nazwał, że jest to roślina, która ma własną inteligencję. Wspina się, oplata korzenie, wchodzi w szczeliny, wypuszcza kolejne listki tam, gdzie znajdzie choć odrobinę światła. Jej tempo wzrostu jest tak szybkie, że w ciągu kilku dni potrafi zmienić całkowicie odbiór hardscape'u. W jednym tygodniu jest uroczą, niską roślinką, a w drugim wspina się po kamieniach, korzeniach jak pnącze, tworząc wizualny bałagan. Chociaż dla niektórych też ma to swój urok. To właśnie idealny przykład rośliny, która jest piękna, ale jednak wymaga doświadczonej ręki. Może tutaj będzie dla Was małe zaskoczenie, ale co ciekawe, nawet rośliny wolnorosnące mogą spowodować chaos, jeśli użyjemy ich bez planu. Bucephalandry. Jak wiemy, nie są zbyt ekspansywne, jednak jeśli posadzimy je zbyt gęsto, mogą nadmiernie zagęścić nam przestrzeń między
korzeniami i kamieniami, psując nam przejrzystość całej kompozycji. W pracach wielu znanych aquascaperów widzimy jedynie je tam, gdzie powinny być, jako akcent, detal, ale nie ścianę zieleni. W profesjonalnym aquascapingu rośliny nigdy nie rosną przypadkowo. Twórcy pokroju Takashi Amano, czy zespołu mojego ulubionego kanału na YouTube o akwarystyce, czyli Green Aqua, podkreślają, że piękno aranżacji nie wynika z idealnego startu akwarium, lecz z miesiąca po miesiącu świadomej kontroli nad roślinami. Aranżacja w akwarium jest żywa, a wszystko, co żyje, po prostu się zmienia. Czy komuś się to podoba, czy nie, rośliny należy formować tak jak coś na wzór drzewka bonsai. Felipe Oliveira był mistrzem utrzymania roślin w niskich, zwartych formach, które podkreślają hardscape zamiast go zasłaniać. Z kolei George Farmer preferuje bardziej naturalne, ale zawsze kontrolowane kompozycje, nie pozwalające roślinom wyrastać ponad zaplanowaną linię. Balasz z Green Aqua często pokazuje, jak ważne jest utrzymanie czystych przestrzeni wokół kamieni. Bez tego hardscape, który jest sercem całej kompozycji, po prostu zanika. To wszystko w praktyce oznacza jedno. Rośliny nie przycinamy wtedy, kiedy wyglądają źle. Przycinamy je wtedy, kiedy nie pasują do naszej koncepcji. Cały czas musimy dążyć do pierwotnego naszego planu. Dzięki temu zbiornik pozostanie czytelny i estetyczny. A gdy tego nie robimy, akwarium traci głębię, przestaje być spójne, znika układ pierwszego, drugiego i trzeciego planu. Powstaje jedna wielka masa roślin, hardscape oczywiście w takim przypadku traci swoją rolę, a całość zaczyna wyglądać jak zielony żywopłot. Dolne partie roślin obumierają, bo nie dociera do nich światło, co z kolei prowadzi do powstawania glonów. Dlatego, że w wodzie akwariowej jest zbyt dużo zgniłych, martwych roślin, a to glony wręcz uwielbiają. I wtedy poprzednia cała harmonia zmienia się w frustrację. Dodam jeszcze tylko, że wielu akwarystów początkujących łapie się na to, że jest tak pięknie, że nie chce nawet tego ruszać, nie chce przycinać, a później doprowadzamy do momentu, o którym przed chwilą mówiłem. Dlatego najlepsi aquascaperzy nie tylko planują wygląd aranżacji, ale również przewidują, jak rośliny będą wyglądać za miesiąc, za 3 czy za pół roku. Wiedzą, które gatunki rosną szybko, które mogą przerosnąć kompozycję, a które najlepiej nadają się do tworzenia spokojnych, stabilnych form. Tworzą aranżacje, które dojrzewają jak dobre wino, a nie dziki ogród bez ogrodnika. To wszystko prowadzi nas do jednego wniosku. Chcesz, aby Twoje akwarium wyglądało jak projekt, a nie przypadek? Musisz poznać charakterystykę roślin. Musisz zrozumieć ich tempo, kierunek wzrostu, sposób rozrastania się. I najtrudniejszy moment według mnie, żeby wszystko doprowadzić do momentu, kiedy wszystko się dokładnie zsynchronizuje. Wszystkie rośliny muszą w tym samym momencie do zdjęcia wyglądać najpiękniej. Chyba że nie masz ambicji na to, żeby wysłać zdjęcie Twojego akwarium na konkurs. Wtedy jest znacznie prościej. Wystarczy tylko pilnować, żeby jedne rośliny nie przerosły drugie. Rośliny są piękne i bardzo dekoracyjne, ale tylko wtedy, gdy Ty kierujesz ich wzrostem. Gdy znasz ich potrzeby i potrafisz przewidzieć, co zrobią za tydzień czy za miesiąc. Najlepsi aquascaperzy na całym świecie osiągają swoje wybitne rezultaty dzięki konsekwencji, cierpliwości i świadomej pracy nad każdą grupą roślin, a nie dzięki przypadkowi. Jeśli chcesz, żeby Twoje akwarium wyglądało tak jak ich, po prostu zacznij traktować rośliny jak żywą materię,
którą trzeba od czasu do czasu formować, zanim ona zdecyduje, że zrobi to za ciebie. Podsumowując, krótko, chodzi o to, żeby akwarium wyglądało najbardziej naturalnie, ale ten pozorny chaos musi być kontrolowany. Nie można doprowadzić do zbytniego zarośnięcia akwarium, ale też nie może być wszystko od linijki. Wtedy to wygląda bardzo sztucznie. To jest drugi film z serii o aquascapingu. Oczywiście nie uważam się za jakiegoś eksperta i w żaden sposób nie chcę nikogo uczyć. Mało tego, proszę Was, żebyście nawet tak tego nie odbierali. W tych filmach chcę Wam przedstawić mój sposób i moją filozofię na aquascaping. Inna sprawa, że kilka osób prosiło mnie o serię filmów na ten temat, więc postanowiłem przybliżyć Wam kilka, mam nadzieję, ciekawych zagadnień. Na samym początku tej serii filmów nie będziemy mówić o układaniu aranżacji. Pewnie wszyscy się tego spodziewali, bo choć wielu uważa, że to najważniejszy element, prawdziwe wyzwanie leży według mnie gdzie indziej. I teraz moje takie subiektywne zdanie. Oczywiście może się ktoś z tym nie zgodzić. Miałem w swoich aranżacjach kilka naprawdę bardzo obiecujących hardscape'ów, które po prostu zepsułem. Albo przez złą kondycję roślin, albo przez to, że rośliny kompletnie zawładnęły tym hardscape'em. A wszystko przez moją zbytnią pobłażliwość wobec roślin i później cała kompozycja zaczęła żyć swoim życiem, aż w końcu wyglądała zupełnie inaczej niż miałem w planach. Jeśli macie doświadczenia z roślinami, które wymknęły się Wam spod kontroli, podzielcie się tym w komentarzach. Chętnie przeczytam, a może inni widzowie też o tym się dowiedzą i skorzystają z Waszych rad. A na koniec, jeśli uważasz, że film był dla Ciebie przydatny, zostaw polubienie i zaznacz subskrypcję. Jeśli oczywiście do tej pory tego jeszcze nie robisz. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!